Mercedes-Benz GLC jest jednym z najważniejszych aut niemieckiego producenta w ostatnich latach. To on wprowadził markę w świat SUV-ów klasy średniej, która wcześniej była całkowicie zagarnięta przez konkurencję. Pierwsza generacja tego modelu zmieniła ten stan rzeczy, a jej najnowsze wcielenie godnie kontynuuje jego misję. Jest to obecnie drugi najlepiej sprzedający się Mercedes w Polsce. Pierwszym jest również GLC, ale w nadwoziu Coupé. Dziś jednak skupimy się na zwykłej odmianie, która w całej rozciągłości pokazuje, czym dziś jest marka Mercedes. A jeśli myślicie o tym, żeby kupić samochód i na tym zaoszczędzić, to na findcar.pl znajdziecie tysiące ofert najpopularniejszych modeli w Polsce wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Auta nowe, używane, dostępne od ręki, prawie 30 000 egzemplarzy. GLC drugiej generacji oparty jest na platformie MRA2, na której bazują wszystkie modele marki z architekturą tylno-napędową. GLC mierzy nieco ponad 4,7 metra długości, co w tej klasie jest standardem stosowanym praktycznie przez wszystkich, z wyjątkiem Volvo i Lexusa. SUV Mercedesa jest też nieco krótszy od swojego niżej zawieszonego brata, czyli klasy C, ale ma od niego nieco dłuższy rozstaw osi. C-klasa została tutaj poruszona nieprzypadkowo, gdyż GLC jest de facto jej przedłużeniem. Sedany i kombi nie są już jednak tak popularne jak kiedyś. Klienci Mercedesa nie szukają jednak rewolucji. Chcą mieć SUV-a, który będzie pasować do DNA marki, oferując przy tym więcej praktyczności i codziennej użyteczności od jego niżej osadzonych odpowiedników. Wydaje się, że w tym przypadku te warunki zostały spełnione. Jednym z kluczy do sukcesu GLC o kodzie X254 jest jego design. Mercedes ma spore tradycje w tworzeniu SUV-ów, a nawet terenówek, więc mieli się na czym wzorować. Zamiast powielać projekty GLE czy G-klasy, podjęto decyzję o innym, bardziej dostosowanym do klienta podejściu. Zamiast wysokiego, potężnego nadwozia zaprojektowano samochód, który bardziej przypomina podniesione kombi niż ogromnego SUV-a. Celem takiego zabiegu było pokazanie, że jest to auto uniwersalne, ale nawiązujące do nisko zawieszonych modeli Mercedesa. Takie podejście można było zauważyć już w poprzednim wcieleniu GLC, ale w obecnej generacji osiągnięto projektowe optimum, co widać po słupkach sprzedaży. GLC w środku jest solidny jak skała, dając przy tym przyjemność z obcowania z najwyższej klasy materiałami wykończeniowymi. Oczywiście znajdziemy parę miejsc, w których mniej czuć pieniądz, ale w tym przypadku nie winiłbym gracza, a raczej grę. Nie zmienia to faktu, że ten wóz jest pełnoprawnym członkiem segmentu premium, a widać to również po technologii użytej we wnętrzu. System inforozrywki MBUX jest jednym z najlepszych na rynku. Szanuje on inteligencję kierowcy i nagradza go logicznym działaniem. Największe wrażenie w tym ekosystemie może robić nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością. Na obraz z kamer nakładane zostają wskazówki dotyczące kierunku jazdy, co daje lepsze poczucie przestrzeni w czasie rzeczywistym. Warto również wspomnieć o wyświetlaczu head-up, który nie jest tylko tanią wysuwaną szybą na podszybiu, na której wyświetlana jest prędkość. Tutaj mamy do czynienia z wysokiej jakości obrazem, który przez mnogość przekazywanych informacji można traktować jako drugi zestaw zegarów. Jeśli zatem, patrząc na GLC, nie poczujemy ducha współczesnego Mercedesa, to na pewno odczujemy to w jego wnętrzu. Podobnie będzie z wrażeniami z jazdy. Nikt tutaj nie gonił za sportowymi wrażeniami. Zwykła, nisko zawieszona klasa C zdradza nieco więcej zawadiackich aspiracji, ale GLC nie uległ temu trendowi. W tym aucie priorytetem jest komfort i to czuć na każdym kroku. Nawet zwykłe adaptacyjne zawieszenie jest miękkie, a dopiero opcjonalne zawieszenie pneumatyczne zapewnia pełnię wygody. Warto wspomnieć, że w segmencie SUV-ów klasy średniej mało który producent oferuje takie rozwiązanie nawet w opcji. W doświadczaniu komfortu podróżowania pomaga również cisza, która jest dobrą znajomą GLC. Auto jest bardzo dobrze wyciszone, a jeśli to za mało, zawsze możemy dokupić akustyczne szyby. A propos akustyki. W tej kwestii Mercedes również zadbał o swoich klientów, oferując w opcji 15-głośnikowy system Burmestera, przydatny nie tylko wtedy, gdy chcemy zakryć dźwięk skądinąd oszczędnego czterocylindrowego diesla. Ten ostatni bajer docenią również pasażerowie tylnego rzędu, którym miejsca w GLC brakować nie powinno, a za ich komfort termiczny powinna zadbać czterostrefowa klimatyzacja. Mercedes w GLC nikogo nie zawodzi. Postawił na luksus i go dostarczył. Za minus tego samochodu można uznać dość przeciętne prowadzenie. Mercedes nigdy nie słynął z wybitnych właściwości jezdnych, ale wybierając wóz w tej klasie, niektórzy chcieliby mieć pełen pakiet. Wybrakowane jest również podejście do materiałów wykończeniowych. Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że można w GLC znaleźć miejsca, gdzie wykończenie jest niespójne. Z jednej strony mamy miękką skórę, z drugiej twardy plastik rodem z segmentu budżetowego, a nie premium. Premium poczujemy jednak konfigurując to auto. Możliwości są bardzo szerokie, co kupując auto w tej cenie powinno być standardem.
O cenach za chwilę. Teraz o tym, jakie wersje silnikowe mamy do wyboru. Należy nadmienić, że wszystkie odmiany są zelektryfikowane. Na samym dole napędowej hierarchii mamy wersje 200 i 200D, czyli 2 litry, 4 cylindry, benzyna i diesel z miękką hybrydą generujące odpowiednio 204 i 163 konie mechaniczne plus 23 konie z małego generatora elektrycznego. Później mamy bestseller, czyli 220D, jednostkę, która wydaje się optymalna do tego wozu. 197 koni i wsparcie motoru elektrycznego. Później mamy oznaczenie 300 i w tym przypadku aż 4 warianty. 2 litry w benzynie o mocy 258 koni mechanicznych. 2-litrowy diesel generujący 269 koni. Hybrydę plug-in sprzężoną z motorem benzynowym, która systemowo generuje 313 koni oraz, uwaga, pchewa z dieslem. W skali rynku jest to absolutnie unikalne połączenie, na które warto zwrócić szczególną uwagę, gdy w swoim aucie cenimy przede wszystkim oszczędność. W tym przypadku mówimy o mocy 335 koni oraz, co ważniejsze, spalaniu na poziomie zaledwie 1,5 litra na 100 km. Na pierwsze 100 km, bo potem wiadomo, że wygląda to zupełnie inaczej. Temat cywilnych hybryd z wtyczką dostępnych w GLC zamyka odmiana 400e, która sprzężona jest z mocniejszą benzyną, a razem ze 156-konnym motorem elektrycznym dają 380 koni. Warto się tutaj na chwilę zatrzymać i docenić zasięg, jakim dysponują wersje PHEV w tym modelu. Bateria o pojemności ponad 25 kWh i to netto pozwala na przejechanie nawet 123 km. To są dane, które trzeba docenić. Gamę silnikową tego modelu zamykają dwa 6-cylindrowe motory w układzie rzędowym. Mamy tutaj diesla o oznaczeniu 450D, który generuje 367 koni. Benzyna to już terytorium aut usportowionych, bo mamy do czynienia z nazwą 53 AMG, a wiadomo, co to oznacza w kontekście Mercedesa. W tym przypadku mamy 449 koni, napęd Firmatic, który jest standardem również w pozostałych wersjach oraz przyspieszenie, które wynosi nieco ponad 4 sekundy do pierwszej setki. Przez chwilę dostępna była również flagowa odmiana 63 AMG e-Performance, ale klienci zbojkotowali tę wersję ze względu na zastąpienie 8-cylindrowej jednostki hybrydą plug-in połączoną z 2-litrowym motorem, co według nich było niegodne AMG. W 2026 roku do sprzedaży weszła również wersja elektryczna, ale jest to de facto sprzedawana równolegle nowa generacja GLC o oznaczeniu X540, która w przyszłości będzie również sprzedawana w wersjach spalinowych. Na tę chwilę skupiamy się na modelu X254 i w tym momencie przyszedł czas na szybką informację o cenach. Cennik GLC startuje od 250 500 zł za najsłabszego diesla. Za najsłabszą benzynę trzeba dopłacić niecałych 10 000. Odmiany PHEV kosztują od 325 do 340, a najdroższa wersja 53 AMG to wydatek około 425 000 zł. Oczywiście mówimy tutaj o cenach wersji podstawowych. A jak to bywa w segmencie premium, to dopiero początek zabawy. Skoro już ustaliliśmy, że GLC samochodem tanim nie jest, to może chociaż jest pole do rabatowania. Oczywiście, że jest. A najlepsze oferty znajdziecie na findcar.pl. Przygotowaliśmy kilka, którymi możecie się zainteresować. Na początek używka. Ta generacja GLC jest na rynku 4 lata, więc nawet kupując auto z rynku wtórnego nie będziecie mogli narzekać, że kupujecie stary samochód. Możemy przy tym sporo zaoszczędzić, tak jak w tym przypadku. Salon Autoforum w Warszawie ma na sprzedaż dwuletniego GLC 200. Nie jest to najbardziej okazały egzemplarz pod względem wyposażenia dodatkowego, ale widać, że jest zadbany, wszak przejechał dotąd trochę ponad 20 000 km. Cena? Niecałych 200 000 zł, a katalogowo wyszłoby nam ponad 270. Rachunek jest więc prosty. A ile możemy oszczędzić na nówce sztuce? Weźmy na warsztat najpopularniejszą odmianę tego modelu, czyli 220D. Znaleźliśmy taki egzemplarz u Garcarka w Ociążu. Ładny niebieski lakier, linia stylistyczna Avantgarde, 2-litrowy 194-konny diesel pod maską i trochę wyposażenia dodatkowego. Taka konfiguracja katalogowo kosztuje ponad 310 000 zł, a dealer z Wielkopolski oferuje ją za 271 000 zł. To oznacza, że zostaje Wam w kieszeni ponad 40 000 zł.
Wolicie hybrydę plug-in? Proszę bardzo. Ten sam dealer, czyli Garcar Exociąża i ciemnoszare GLC w wersji 300e, czyli 2-litrowa benzyna i 156-konny silnik elektryczny. Razem 313 koni i imponujący zasięg na samym prądzie, bo ponad 120 km. Ten egzemplarz pochodzi z roku 2025, ale jest to zrekompensowane znakomitą ceną. Zamiast katalogowych 366 tysięcy, to auto możemy mieć za 311 tysięcy złotych, a to już ponad 50 tysięcy złotych rabatu. Dla najbardziej wymagających i tych bardziej zamożnych również coś mamy. GLC 53 AMG. Jest naprawdę szybkim autem, a przy tym zachowuje wszystkie zalety zwykłych odmian tego modelu. Mercedes Zasada w Rzeszowie ma jedną sztukę w kolorze białym z 2025 roku. Cena katalogowa prawie 510 tysięcy złotych, a na findcar.pl nieco ponad 440 tysięcy złotych, więc tutaj mamy oszczędność rzędu 70 tysięcy złotych. Mercedes-Benz GLC jest dowodem na to, że Niemcy cały czas wsłuchują się w głosy swoich klientów i stworzyli auto, które spełnia ich wszystkie potrzeby. Porządnie wykonane, uniwersalne silniki, przestronne wnętrze, układ jezdny, którym nic nie udaje, ma być komfortowo i tak jest. Szukając SUV-a klasy średniej w segmencie premium, na pewno warto swój wzrok skierować na nowe GLC. A szukając najlepszych ofert na ten lub jakikolwiek inny samochód w naszym kraju, warto skierować wzrok na portal findcar.pl. Pamiętajcie, że znajdziecie tutaj ogromne rabaty. Samochody są tylko od autoryzowanych dealerów. Mamy ich prawie 30 tysięcy sztuk. Dostępne od ręki, nowe, używane, tak jak chcecie i lubicie.